dwie rzeczy z tego wyciągam. Pierwsza to dobre opomiarowanie i zarządzanie poprzez dane już się pojawia na pewnym etapie, pewne procesy, nie tylko intuicja albo tak zwane wydaje mi się, tak? To do 50 osób może zadziałać, bo masz na tyle dobry wgląd na sytuację, że to wystarczy, potem muszą pojawić się dane. I druga rzecz, no to tak jak mówisz, musi to być sales driven, nie tylko data driven, ale i sales driven, czyli musi to być już sprzedaż niezależna od założyciela, prezesa. Okej. No i teraz może jeszcze dodam jedną rzecz, bo tutaj to nie zostało powiedziane, ale żeby to działało, to jeszcze muszą być odpowiedni ludzie. Jeżeli mamy fajnie opomiarowane, to nam nic nie da, jak później nie ma ludzi, którzy umieją to wykorzystać i pociągnąć to dalej, bo mój styl delegowania jest taki, że jakby daje taki duży ownership ludziom i dużą miejsce swobody. I oczekuję od tego, że ludzie sami będą szukać rozwiązań, no i to dlatego tych odpowiednich ludzi trzeba mieć w organizacji, którzy wpasowują się w ten styl zarządczy, który tutaj jest, bo nie oszukujmy się, że od 100 osób to ja nie byłem w stanie wielu rzeczy robić i to robili inni ludzie, którzy są w organizacji. Jasne, czyli z jednej strony dane, ale z drugiej strony odpowiedni ludzie, którzy, tak jak mówisz, na odpowiednie zdelegowane zadania, odpowiedzialności byli w stanie pozytywnie odpowiedzieć i to wykonać. To jeszcze dodam jedną rzecz, bo żeby temat nie zginął, jeżeli chodzi o ludzi, ludzie powinni być dostosowani do kultury organizacyjnej. O tym się wszędzie mówi, ale to nie jest tak łatwo zrozumieć. Ja to dopiero po latach zrozumiałem. Ja bardzo sobie to tłumaczę. Ludzie powinni być dostosowani do stylu zarządczego w organizacji. Bo kultura jest bardzo szeroka. Dla mnie to jest styl zarządczy. Ja mam jakiś styl zarządczy. Ja bardzo jakby buduję relacje czy w oparciu o zaufanie. Ale też to, co dla mnie, bo trzeba poznać samego siebie. Wiem, że jestem osobą, jak to mówi, konserwatywną w wydawaniu pieniędzy. No, jestem z Poznania i każdy sobie niech dopowie tak naprawdę, co to znaczy. Niektórzy mówią, że jestem oszczędny, niektórzy mówią, że efektywnie wydaję pieniądze. W każdym bądź razie ludzie, którzy przychodzili i sugerowali rozrzutność, od razu jakby tracili moje zaufanie i nie wpasowywali się. Nie było szans, żebyśmy razem, bo ja już nie mogłem im ufać. Ja otaczałem się ludźmi, którzy trochę myślą tak samo jak ja, dzięki czemu oni mogą podejmować decyzje, bo ja wiem, że podejmą decyzje tak jak ja, jeżeli sami umieją zarządzać swoimi finansami, to i będą umieli zarządzać finansami firmy. A jeżeli ktoś jest nastawiony na przykład, ja nigdy nie żyłem rozrzutnie, nie jestem osobą, która jest bardzo rozrzutna. To mi wszyscy jakby trochę wypominają, że może standard nasz biur wcześniej nie był taki, jaki był w IT i tak dalej. Po prostu taki był mój styl. Ale dzięki temu, że znajdowałem ludzi, którzy współdzielili to, czyli mieli podobne wartości co ja, to ja nie musiałem ich kontrolować. Nie musiałem nim, bo wiedziałem, i to jest jakby kluczowe. To nie tylko, to podałem jeden przykład, w jaki sposób pracujemy, ale to samo dotyczy kultury feedbacku. Jestem osobą otwartą, szczerą. Znowu, często mi wypominane jest, że za szczerą, za dużo mówię, ale to jest moja kultura, mój styl zarządczy. No i jeżeli ktoś przychodzi do mnie i będzie pracował trochę inaczej, że będzie skryty, że nie będzie dawał feedbacku, że będzie obgadywał za plecami, to znowu bardzo szybko się to rozjedzie. I tutaj tak naprawdę to chciałem polecić jedną książkę, która jest bardzo fajna i którą zapomniałem nazwę, więc odnośnie rekrutacji ewentualnie później podrzucimy gdzieś w komentarzu, bo jest jedna książka fajna do rekrutacji, która pozwala oceniać kandydatów właśnie po dopasowaniu, po wartościach czy po kulturze, bo to jest dużo ważniejsze niż kompetencje. Kompetencje pewne można szybko nadrobić, a dopasowania kulturowego, kurczę, ludzie się tak szybko nie zmieniają. Niektórzy mówią, że się w ogóle nie zmieniają i coś w tym jest.